Czy istnieje suplement, który może pomóc Ci z ADHD? Który rozwiąże wszystkie Twoje problemy? Czy istnieje suplement, który pomoże Ci się lepiej skupiać, być mniej nadpobudliwą, czy lepiej radzić sobie z lękami? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które mają ADHD i zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem. I dzisiaj porozmawiamy o magnezie, który możesz i suplementować, no i też spożywać w swojej codzienności, w swoim jedzeniu w odpowiednich ilościach. Więc w ogóle czemu magnez jest rozważany jako suplement, który powinien być wykorzystywany u osób z ADHD? Po pierwsze, osoby z ADHD mają potencjalnie mniejszy poziom magnezu. To prawdopodobnie jest połączone po prostu z większym wydalaniem tego magnezu. No też możemy tutaj się odnosić do tego, jak mocno stresujące jest życie dla osób neuroróżnorodnych, jak to wpływa na przebodźcowanie itd., ale generalnie wychodzi na to, że tego magnezu osoby neuroróżnorodne, osoby z ADHD mają mniej niż typowa osoba. No i sam w sobie magnez wspiera osoby z ADHD na kilku poziomach. Bo po pierwsze regulacja neurotransmiterów, czyli jeśli chodzi o dopaminę, serotoninę, to są rzeczy, w których magnez bardzo pomaga. No jak dobrze wiemy, ADHD, troszeczkę deficyt tej dopaminy, no i troszeczkę zaczyna się nam to łączyć. Również są przesłanki ku temu, że faktycznie magnez może powodować lepszą kontrolę nadpobudliwości, ale również może wspierać po prostu przekształcanie kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Więc w czym potencjalnie ten magnez może pomóc? To problemy emocjonalne, problemy społeczne, lęki, problemy z koncentracją czy nadpobudliwość. I teraz zawsze pojawia się pewnego rodzaju problem, no bo duża część z tych badań była prowadzona na osobach z ADHD, które miały pewnego rodzaju deficyt magnezu. Czy ty go masz? Ciężko powiedzieć, bo to zależy, co jesz na co dzień, czy suplementujesz, czy nie suplementujesz ten magnez, ale istnieje większa szansa po prostu, że ten deficyt faktycznie u Ciebie występuje przez to, że, tak jak już wspominałem wcześniej, wydalamy go po prostu więcej. Więc mam nadzieję, że na razie do tego momentu już całkiem dobrze wiesz, po co skupić się bardziej na tym magnezie, czy w diecie, czy w suplementacji. I teraz co jest lepsze? Czy zadbanie o dietę, czy zadbanie o suplementację? No zawsze dietka, tak? To jedzenie na co dzień. Suplementacja powinna być dodatkiem, a to jak my się żywimy na co dzień powinno być naszym corem, najważniejszą rzeczą. Więc w jakich produktach możesz znaleźć ten magnez w większych ilościach? No to tak, to te roślinki zielone typu jarmuż, szpinak, czy orzechy różnego rodzaju, czy ziarna zbóż, tak jak quinoa, owies, żyto, czy nasiona sezamu, czy dyni. Ale również to, co wydaje mi się całkiem ważne, bo to też jest fajne źródło białka, to rośliny strączkowe. Oczywiście też dobrym źródłem jest kakao, tudzież czekolada, no ale to może nie jest najlepsza opcja do tego, żeby faktycznie suplementować czy dbać o odpowiedni poziom magnezu tą czekoladą. No bo jak jeszcze kakao ma jakiś tam sens i możemy faktycznie je dodawać do różnych produktów, koktajli i tak dalej, gdzie ta zawartość w kakao jest bardzo duża, no tak w czekoladzie już pojawia się pewnego rodzaju problem, jaką my tą czekoladę faktycznie jemy, no bo taka zwykła, mleczna, no nie za bardzo. Ta powiedzmy już 90 czy 70 parę, no faktycznie już troszeczkę tego magnezu może zawierać i może być troszeczkę lepszą opcją, ale nadal nie polecałbym tego jako uzupełnienie magnezu. No dobra, to co z suplementacją? Czy faktycznie warto ją wdrożyć, czy jednak zostać przy standardowej diecie? I tak naprawdę to zależy, no bo jeśli jesz duże ilości tych produktów, które wymieniłem wcześniej, no to ta suplementacja faktycznie może nie być potrzebna. Ale w momencie, kiedy dokłada się do Twojego ADHD też wybiórczość pokarmowa i masz problem z tymi pokarmami, nie chcesz ich jeść albo z jakichś innych powodów po prostu masz problemy w kontekście tej relacji z jedzeniem, no i ciężko jest po prostu ten magnez wyrobić w tej codziennej dawce, no to faktycznie ta suplementacja może być pomocna. No i teraz musimy to podzielić na kilka wątków, no bo jaki rodzaj tego magnezu warto by było stosować i też może w jakiej formie. Bo tutaj stoimy troszeczkę na rozdrożu, bo forma tapsów, tabletek jest często bardzo dobrą opcją dla osób z ADHD, bo mogą sobie ją ułożyć w kontenerkach, gdzieś tam na widoku. Jest to dosyć proste do suplementacji,
ale może podrażniać też czasami żołądek. Natomiast mamy też proszek, który jest rozpuszczalny w wodzie, jest też dużo tańszą opcją. No, ale dla niektórych osób z ADHD jest to duże wyzwanie, żeby w ogóle zrobić sobie taką formę magnezu, bo ciężko po prostu, dużo więcej kroków wymaga i ciężko po prostu pamiętać o takiej formie. Więc no ten wybór już zależy od Ciebie, ale jeśli chodzi o same w sobie formy, bo mamy ich kilka, skupimy się przede wszystkim na 3, uważam, że najważniejszych i takich, które mogą pomóc Ci też podpowiedzieć, kiedy ten magnez brać, w jakiej formie, no i troszeczkę dlaczego. I na pierwszy rzut glicinian magnezu. Te nazwy będą dziwne, sam nie wiem, czy je będę w 100% dobrze wymawiał, ale zaczynamy od tego. Ma stosunkowo dużą biodostępność, więc to jest super. I to, co równie ważne, jest jedną z najłagodniejszych form dla żołądka. Więc nawet jak gdzieś tam suplementujesz się w większych dawkach, no to nie powinno to skutkować w żadnego rodzaju biegunkach, bo są też formy, które faktycznie mogą to powodować. Też dodatkowo glicinian jest tym dodatkiem, który może wspomóc Twoją relaksację. Co za tym idzie, to jest dobra forma, którą możesz używać na wieczór, przed snem, gdzieś tam w momencie, kiedy czujesz, że jest więcej tego napięcia wieczorem, może masz problemy ze snem, ale też o tym śnie rozmawiałem tutaj. Odsyłam bardzo serdecznie do zobaczenia, jak poradzić sobie z tym snem, kiedy masz ADHD. Drugą formą jest cytrynian magnezu, który również ma dosyć wysoką biodostępność, już troszeczkę niższą niż poprzednik, ale nadal ona jest na całkiem przyjemnym poziomie 70-80%. No i tutaj już pojawia się ten problem, że może mieć w większych dawkach takie efekty przeczyszczające, więc jeśli będziemy ją brać nadto czy w większej dawce, no to możemy mieć problemy, jednak no, raczej większość osób je toleruje dobrze, jednak warto sprawdzić i mieć to na uwadze dla siebie. Trzecią formą melanian magnezu, którego biodostępność jest bardzo podobna co do poprzednika, jednak jest to forma bardziej na rano, bo to jest forma, która może pomóc ze zmęczeniem, to jest taka forma bardziej dla osób, które czują się przewlekle zmęczone. I jest to forma właśnie taka najlepsza do przyjmowania rano, ona może pomóc z bolesnością mięśniową, może pomóc właśnie z tą formą zmęczenia. To, co bardzo ważne w tym momencie, to, żebyś pamiętała o tym, że żaden suplement, żaden lek, nawet ten na ADHD, nie jest rozwiązaniem w 100%. Znaczy, niestety ADHD to jest coś, nad czym powinno się pracować z różnych stron, jeśli chodzi o edukację, leczenie, suplementację, różne aspekty, żeby móc to ładnie opanować. To nie jest tak, że znajdziemy jeden wspaniały środek, który rozwiąże wszystkie problemy, bo każdy reaguje też inaczej na różnego rodzaju czy suplementy, czy leki i tutaj nie możemy poświęcać uwagi tylko jednemu suplementowi, jednemu lekowi na zasadzie tego, że to jest złoty środek, rozwiąże wszystkie Twoje problemy, bo nic takim nie jest. Jeśli chodzi o objawy takie niedoborów, no tutaj też pamiętajmy, to są objawy niedoborów, one mogą być też związane zupełnie z innymi rzeczami, więc nawet jak to wszystko Ci się zgadza, nie oznacza, że masz niedobory magnezu, ale tak po prostu, żeby w tematyce się domknąć i wypełnić ten temat w pełni, to jeśli chodzi o niedobory, to objawami są bóle głowy, które mogą być też związane po prostu z tym, że za mało pijesz wody, ale to tak na marginesie. Zmęczenie, problemy ze snem czy skurcze mięśni. Oczywiście też są pewnego rodzaju przeciwwskazania, no i tutaj jest przede wszystkim ta silna niewydolność nerek, ale też kombinacja z niektórymi antybiotykami faktycznie może być problematyczna, więc też jak zaczynasz wdrażać jakieś leki, to warto też to skonsultować wszystko z lekarzem. Jeśli chodzi akurat o metylofenidat, to tutaj tych interakcji z magnezem nie ma, więc tutaj raczej nie powinno być problemu. Jasne, możesz podpytać swojego lekarza prowadzącego, do czego bardzo zachęcam, ale do tej pory odzew, z jakim się spotykałem od psychiatrów, to raczej to, że właśnie fajnie ten magnez suplementować. Więc najważniejsze wnioski dla Ciebie. To, że magnez czy w jedzeniu, czy w suplementacji, ale fajnie zwrócić na niego uwagę. To, że potencjalnie mamy większe ryzyko po prostu niedoborów tego magnezu, przez co powinniśmy się na nim więcej skupiać i to, że on faktycznie może pomóc nam w funkcjonowaniu, w redukcji pewnego rodzaju objawów tych ADHD albo może na odwrót nasilenia objawów w momencie, kiedy mamy niedobory magnezu, więc może to pomóc w naszej codzienności z uwagą, o czym nie powiedziałem do tej pory, ale tego, że fajnie jest tą suplementację utrzymywać długoterminowo, czyli to nie będzie efekt na zasadzie jednej dawki wezmę dzisiaj i będzie wspaniale, tylko ten efekt będzie bardziej po 6-8 tygodniach suplementacji regularnej tego magnezu, czy zwiększenia dawki w kontekście nawet tego jedzenia po prostu magnezu w pożywieniu. Daj znać w komentarzu koniecznie,
Czy suplementujesz magnez? I jeśli tak, to w jakiej formie, kiedy go bierzesz, czy rano, czy wieczorem? I czy czujesz w ogóle jakąkolwiek różnicę, odkąd zaczęłaś suplementować ten magnez? Dzięki wielkie, miłego, cześć.